Dzień dobry. A ja znowu na siedlisku po takiej dłuższej przerwie. No tak jak Wam mówiliśmy, pojawiły nam się trochę inne sprawy, którymi musieliśmy się zająć. Także ten najbliższy miesiąc, też od razu powiem, będzie taki trochę przerywany. Raz, że święta, a dwa jeszcze pewne rzeczy, które trzeba dokończyć. Powiem Wam, że przyjechałem 2 dni temu i pierwsze, co mnie spotkało, to taka średnio przyjemna sprawa, a mianowicie z naszej nieobecności skorzystały myszy. Poszalały w domu, miały naprawdę bal i musiałem sporo popracować nad tym, żeby się ich pozbyć. Kupiłem takie pułapki humanitarne, chyba tak się na to mówi. Już ją pokażę. O, takie pułapki kupiłem. Rozkładam w nich serek, no bo przecież pamiętam z bajek, że myszy to najchętniej ser. No te pułapki nie są tak do końca najlepsze, bo mi się zdarzyło kilka razy, że mysz mi uciekła. No bo założenie jest takie, że ona wejdzie przez ten otwór, potem nie jest w stanie wyjść z uwagi na to, że tu są takie pręciki i ona nie jest w stanie trafić w ten otwór z powrotem. Ale w rzeczywistości jednak są w stanie i jak najbardziej uciekają. Także kilka myszy złapałem, ale było też tak, że już wynosząc pułapkę, mysz mi uciekła ponownie. Chyba lepsze są takie tuby, ale akurat w tym sklepie takich tub z zapadką nie było. Złapałem chyba z 5 albo z 6 myszy, a potem musiałem wszystko dokładnie w tej przyczepie posprzątać. Ten dźwięk w tle to dobiega z tych lasów, które widzicie tam daleko, czyli jakiś kilometr ode mnie. Lasy państwowe działają z piłami i niestety takie piły będziemy dzisiaj słyszeli pewnie cały dzień, przerywane co jakiś czas tylko odgłosem walącego się drzewa. A wracając do myszy, no jeszcze mam wrażenie, że mi ze 2 zostały, bo mi chrobocze coś tam cały czas. Natomiast no wszystkie rzeczy sypkie, wszystkie jakieś takie nasiona, które mamy, wszystko to pozabezpieczałem w słoiczki, wyczyściłem, tak żeby je kompletnie odciąć od jakiegokolwiek jedzenia, od jakichkolwiek okruszków. I teraz no nie mają już wyboru. Jeśli chcą coś zjeść, to muszą skorzystać z pułapek. Dzisiaj będzie taki krótki film. Pojawiłem się w weekend, także tak naprawdę trochę dzisiaj zrobię w poniedziałek, no i będę musiał już to zmontować, jeśli chcę, żeby ten film pojawił się we wtorek. A to, czym się zajmę, to wejdę do środka domu i zrobię tam porządek po tych wszystkich moich pracach. No właśnie o tym mówię. Tu trzeba zrobić porządek, bo mój kontrolowany bałagan troszkę mi się chyba już wymknął spod kontroli. Więc trzeba pozbierać te deseczki, pozbierać te wszystkie śrubki porozwalane w różnych dziwnych miejscach. Czy tutaj, tak jak robiłem fundament, musiałem odkopywać. Więc teraz mam tą ziemię, mam jakieś deski porozwalane. No, jeżeli chcę coś tu zrobić, to bez porządku nie ruszę. Także zacznę od tego. No to wysprzątałem. Trochę tego bałaganu to tu było. Przyniosłem wszystko w to miejsce, bo tu chyba najmniej pilnie będę coś robił. Zostawiłem takie rzeczy, które wydaje mi się, że będą mi potrzebne. Tu mam uprzątnięte, no i tu też pozabierałem to, co było tu zbędne. Ten stół trochę jest tu zbędny, ale nie chce mi się z nim szarpać. To co, w następnym kroku to chyba trzeba będzie trochę powybierać tej ziemi. Tak, ten poziom ziemi tu to powinien być taki jak ten fundament w tym miejscu. Czyli tutaj pod tą belką jest w zasadzie ok. Natomiast tu jest do wybrania na sztych, a tam pod tą ścianą jest do wybrania no jakieś 50 cm. Bo jak wybiorę ziemię z tej strony, to będę mógł tak, po pierwsze pomyśleć, w jaki sposób potraktować te ściany wewnętrzne, bo pod nimi też muszę zrobić fundament. Także jak tu sobie odkopię, to jakoś je zabezpieczę i wtedy będę mógł już chyba skuć ten beton w tym ostatnim pomieszczeniu i stąd też tą ziemię wybrać. No dobra, ale o tym to sobie będę myślał już jutro. Znaczy, co tu myśleć? Teoretycznie
szpadel i jedziemy. No muszę po prostu pomyśleć, co z tą ziemią zrobić, bo jej jest dość dużo i gdzieś się muszę jej pozbyć. No takie najlepsze miejsce na tą ziemię to jest właśnie tu, bo raz, że to jest blisko od domu, czyli daleko bym nie musiał jeździć, a dwa, tu jest cały czas niżej versus poziom domu, więc spokojnie tutaj mogę dosypać, tak podnieść teren z pół metra jeszcze. No. Ale to jest tylko bez sensu, że jakby podwójna praca, bo najlepiej to byłoby na bieżąco zużyć te kamienie na podmurówkę, na to, co mi zostało jeszcze do wymurowania z tej strony i dopiero potem je przesuwać. Choć z drugiej strony i tak je muszę przesunąć, bo przecież wymyśliłem, że już następne dostawy żwiru i piasku będę składował tu. Ok, czyli zrobię tutaj troszkę miejsca. Trudno, no podwójna praca, ale no nie mam wyboru. No dobra, ale o tym to będę myślał jutro. A dzisiaj przejdę się jeszcze z wami po siedlisku. Pokażę, jak ono teraz wygląda w takich ostatnich już w sumie dniach jesieni, późnej jesieni. No to zacznijmy od naszego stawu kąpielowego. Trochę jest pokryty lodem. Widzę, że były jakieś deszcze w czasie, gdy nas nie było na siedlisku, bo ten poziom tej wody wzrósł. Tak sądząc po tych belkach, to wzrósł o jakieś 5 cm. Czyli teoretycznie jeszcze jakieś 2-3 cm może urosnąć wyżej, a potem już woda będzie odpływała przez tą rurę, którą montowałem w tym miejscu. No troszeczkę tego lodu to tu już jest. Może jeszcze nie na łyżwy. O, co my tu mamy? Pół centymetra. No dobra, może jeszcze nie na łyżwy, tym bardziej, że łyżek nie mam, ale może za parę dni będzie da się tu wejść i trochę poślizgać. A co w naszym lesie? No tam chyba mam taką małą jedną robótkę do wykonania. Czekam tylko na piłę spalinową, bo to drzewo, które tu chcę wyciąć i przewieźć na siedlisko, to jest część opała, część może z tego da się zrobić jakieś deski, ale to drzewo jest za daleko już od siedliska i nie sięgnę tutaj przedłużaczami, a mam piłę łańcuchową elektryczną. Czekam na spalinówkę, a chodzi mi o tą złamaną topolę. Bo raz, że można by to tutaj ten konor złamany pociąć na opał, ułożyć i niech się suszy. Z tego będzie naprawdę dużo drewna. Nie jest to może najlepsze drewno opałowe, ale w sumie. No i został ten kikut. To jest taki 8-metrowy kikut. Też bym go ściął. Zastanawiam się, czy nie dałoby się z niego zrobić desek. Znowu nie jest to najlepsze drewno na deski, ale mamy takie też pomysły. Marta mnie prosi o nowe kompostowniki. To myślę, że takie deski tam by się sprawdziły i na parę lat, 5 lat pewnie byłby spokój. A jak już tu jestem, to zerknijmy do tego stawu w lesie. Znaczy tu chyba wody nie ma. A jeśli nawet coś przybyło? A nie, no coś przybyło. A nie, no jest trochę więcej. To przejdźmy teraz do dużego stawu. Zobaczę, jak to tam wygląda. Włączę się, jak tam dojdę. No i jestem. Oj, no tutaj to jest zdecydowanie więcej wody. No bo tamten narożnik, ten po lewej jest najwyżej. I on, jak wyjeżdżaliśmy, był odkryty. A teraz jest przykryty już wodą. Także nawet z tej strony, z tego punktu szacując,
to pewnie przybyło ze 30 cm wody. Co by oznaczało, że obecnie w tym najgłębszym miejscu, czyli tu, jest pewnie jakieś 80 do metra wody. I przybywa. No i to fajne. A zobaczmy strumień w takim razie. Czy jest w nim woda. No i jestem przy strumieniu. No jest to trochę wody, ale patrząc na to, jak ona płynie, to jest to raczej woda prawie stojąca, a nie płynąca. Tu może będzie lepiej widać. Ta woda to w sumie głównie stoi, a nie płynie. Ale dobra, i tyle. Jest chyba pierwszy raz tak mocno zalany strumień od 4 miesięcy, czy od 5 miesięcy. Jak to wygląda na połączeniu strumieni? Okej, w obu jest trochę wody po prostu. I coś tu się sączy. A ładna pogoda. Fajnie te trzciny wyglądają w tym słońcu. A zobaczmy stawik Marty, ten mały. No to ten stawik wygląda najlepiej. I jest w nim tyle wody, co być powinno. Więcej nie potrzeba. To pewnie jest tak z 1,5 metra spokojnie. A jak tu już jestem, to jeszcze tylko zerknijmy, czy tutaj coś w tym strumieniu płynie. No tak, możecie zobaczyć, jak to płynie. Ledwo, ledwo. No dobrze. To co, tak jak powiedziałem, no taki krótki film. Chcieliśmy dać znać, że żyjemy, że wszystko jest ok. I co, dziękujemy Wam za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. A tu Marta jeszcze prosiła, żeby jej zrobić boczki do tych grządek. Ale to chyba też poczekam już na piłę spalinową. Będę miał łatwiej niż ściągać te kable.